Siemano, witam wszystkich w nowym roku. Także fajnie było, stary rok się skończył, nowy zaczyna i dalej do roboty. Podsumowanie grudnia trzeba zrobić, także tutaj nie ma, że boli. Jak się mówi A, to i trzeba powiedzieć B i kolejne litery z alfabetu. Także słuchajcie, lecimy z podsumowaniem grudnia. Oczywiście, jak ja to mówię, solar trackery, pompy ciepła, fotowoltaika, bufory ciepła, magazyny energii wysoko-nisko napięciowe, auto elektryczne, kolektory słoneczne i co mi się tam jeszcze w międzyczasie urodzi, że tak powiem. O, gościu lata. Dobra, lecimy, zaczynamy z podsumowaniem grudnia. Grudzień na początku i na końcu miesiąca zaskoczył ładną pogodą i z produkcją z paneli tak podszedł pod tą górną półkę, czyli te maksymalne uzyski od ostatnich 8, słuchajcie, lat. No prawie 300 kWh jednak z instalacji, dwóch instalacji solar trackerów 8 kW, które nie śledzą za bardzo tego słońca, bo jednak ono jest niskie. To jest bardzo dobry wynik. Także lecimy, słuchajcie. I tak, solar trackerki przestawiam o tak 45 stopni mniej więcej, bo tyle jest śledzenia tego słońca. Fajnie produkcja idzie, jeśli jest słońce, nie ma żadnego problemu, słuchajcie. Dalej, tutaj mała instalacja 2,4 kW, też bardzo fajnie sobie poradziła. Ty kolego, zacienienie mi tam robisz, uciekaj mi stamtąd. Ty nam za trawę wyjadasz, co? Muras, chodź. Stanie i cięcie robi na panele, produkcja żeby szła. Pompa ciepła, zobaczcie, ogrzewanie w domu leci, na grzejniki leci cały czas temperatura, pompa ciepła nie pracuje. Dlaczego ona nie pracuje? To jest 7 kW pompa ciepła, powietrze, woda, grzejąca na grzejniki o stałym parametrze 35 stopni plus minus 1 stopień, a dlatego, że ja jeszcze do centralnego ogrzewania mam udział kolektorów. I te 3 dni teraz słoneczne robią taką robotę, że przez dzień pompa się nawet wyłącza, bo kolektory ładują też bufor od centralnego ogrzewania. Oczywiście też klimatyzatory miały mały udział w dogrzewaniu domu. Pomaga to z rana, albo jeśli wyłączy się ogrzewanie na górze, na przykład jest ciepło, a u dziadka jest na dole drugi klimatyzator, także robi to robotę, bardzo fajnie wspomaga. To oczywiście będzie w Excelu wszystko w podsumowaniu, ile co zeżarło prądu. Renault Kangoo, elektryczne Renault Kangoo o zasięgu 100 km, na tłukło znowu ponad 1000 km i powiem wam, fajna sumka się już uzbierała. Ja oczywiście będę jeszcze osobne podsumowania robił, bo teraz jeszcze roczne podsumowanie będę robił roczne podsumowanie oczywiście z ogrzewania, z Kangoora i nie wiem, zobaczę jeszcze z czegoś, ale z takich właśnie głównych, co by kogo interesowało, bo fajnie to jest wszystko pomiarowane i trzeba bardziej rozwinąć ten temat, a te właśnie miesięczne są takie ogólne ze wszystkiego. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Tutaj też panele produkcję robią. Ten taki panel niby stojący, ale on potrafi nawet kilowatogodzinę na dzień natłuc. Także parę kilowatogodzin zawsze wpadnie. Klimy polecam, super sprawa. Dogrzewanie klimatyzatorem to jest normalnie bardzo fajna sprawa, bo chwilę moment się robi w domu, słuchajcie, ciepło. Oj, muszę tą czapkę ściągnąć, bo tutaj jest ciepło akurat. Ja tu mam prawie 20 stopni maszynownie. Odpowiednią czapkę do zadań specjalnych. I słuchajcie, lecimy. Tak, niskonapięciowy magazyn energii, tutaj się nic nie zmieniło. Jeszcze, już zaczynam pomalutku pracę nad wdrożeniem tego planu, czyli tutaj wstawię jeszcze DE 12 kW trójfasowego, szóstka pójdzie na bogi, będą różne kombinacje, także układ jest na razie taki, jaki był na grudzień i powiem wam, bardzo sobie fajnie to leci, bo jest z tego magazynu dużo jeszcze nie korzystam, przez to, że nie mogę podpiąć pod niego pompy ciepła. No bo jest jednofazowy falownik i pompa ciepła leci na razie z wysokonapięciowego. I tutaj wszystko bardzo fajnie pracuje. Oczywiście w Excelu podsumowanie jak to, ile się udało z sieci pobrać, znaczy no z sieci poszło dużo, nie? Ile się pobiera ogólnie, jaki był udział magazynu. Także fajnie leci i tematy będą się dalej kręcić.
Oczywiście podsumowanie też średnie temperatury i prędkość wiatru ze stacji pogodowej. I tak, tutaj też pomalutku już zaczynam, drilnicę przerobiłem sobie, zrobiłem takie podkradanie na razie pod pompę ciepła z tego wysokonapięciowego. Tutaj niestety z racji pojemności tego magazynu 10 kWh, użytkowe 9, bo teraz nawet 90% ustawiłem i nie będę dawał wyżej. No, mamy godzinę, słuchajcie, 12, a ja już pcham w sieć, bo no co, tutaj weszło, to dyszka sobie weszła. Produkcja jest, zobaczcie, bardzo fajna. Idzie 5 kW, czasem 6 kW idzie z tej 8 kW instalacji i no styczeń bardzo fajnie wystartował, także no to poprzekładać i zrobić tak, żeby jeszcze bardziej wykorzystać pojemność magazynów, a tutaj sobie Solar Tracker 5 kW będzie sobie współpracował tu normalnie z siecią, dalej standardowo. Dobra, lecimy, słuchaj. Bufor na L900 litrów robi robotę super, naprawdę. Tak jak wam mówiłem, słuchajcie, leci, ogrzewanie na dom leci. 37 stopni, zobaczcie. Znaczy tam pokazuje 37, dokładnie to leci 36,58. No prawie 37 stopni sobie leci na dom, ogrzewanie. Pompa ciepła nie pracuje, to widać po pompie obiegowej, że pompa obiegowa stoi, pompa ciepła nie pracuje, a pompki, słuchajcie, pracują. Nawet się dwie uruchamiają, kolektory cały czas pracują. I zobaczcie, teraz mamy na kolektorze 60 stopni mamy na wylocie i tutaj nam wpada do pierwszego zbiornika, leci nam do 300-litrowego zbiornika, o tego, już żebym się nie zakręcił. 60 wpada do tego zbiornika i z tego zbiornika tutaj teraz wraca tą wężownicą na te dwie jeszcze wężownice i dopiero z powrotem wraca do kolektorów. I to, co jak wpada nam 60 stopni tutaj nam spada na tą wężownicę, to wychodzi z niej, już wam mówię, słuchajcie, zobaczcie. Długo się tyle co uruchomił, 42,6, 8 i to przy temperaturze zbiornika 48,8 będzie jakieś 44 stopni wpadało. I teraz w tym momencie cały czas jak się kolektory, te 66 kolektorów heatpipe, jak się po prostu uruchamia całe to obieg glikolowy, zgubiłem słowo, grzeje sobie CW, tutaj max jest do 60 stopni, nie ma więcej potrzeby grzania tego zbiornika i resztę tutaj tym odpadem grzeje sobie bufor. A z bufora jest oczywiście pobierane na centralne ogrzewanie, no i w międzyczasie też wężownica CW. Dlatego pompa ciepła w tym momencie nie pracuje, bo centralne ogrzewanie pracuje na tylko i wyłącznie kolektorach. Także da się w grudniu dogrzewać z kolektorów? Da się, tylko trzeba chcieć. I tak, tu jest metraż całego domu, słuchajcie, także standardowo ogrzewane jest 160 metrów. Z tego jest 110 metrów użytkowe. Tutaj mamy 20 stopni w tych pomieszczeniach. Także też to jest ogrzewane. Także 160 metrów domu dogrzewane. Poddasze na razie jest nieużytkowe, nieogrzewane. No i z bufora oczywiście też całe podsumowanie, bo bufor ma ciepłomierz na CW, ciepłomierz na wejście na CO i ciepłomierz ma w pompie ciepła. Także no brakuje mi tego ciepłomierza, zastanawiam się właśnie, czy nie założyć jeszcze na kolektory. Ale na upartego, jak zrobiłem kilkanaście testów, porównanie do swojej instalacji 2,4 kW i kolektorów, to wychodziły podobne wyniki. No kolektory wychodziły na plus, także ja mogę kilowatogodziny tak naprawdę z tej instalacji 2,4 kW przerzucić na produkcję ciepła, kilowatogodzin ciepła z kolektorów. I nie wiem, czy w nowym roku nie zacznę po prostu z tego brać tej średniej, bo jest kilka filmów, które są oczywiście na kanale, które pokazują, że jest to równomierne, a kolektory i tak z tego co widać lepiej dają, czyli będzie na ich niekorzyść wtedy. Dobra, słuchajcie, lecimy do Excela. Jak to wyszło w grudniu? Słuchajcie, lecimy z Excelem, także standardowo najpierw zużycie domowe, później magazyny energii, nisko-wysokonapięciowy, auto elektryczne i bufor, czy jest na plus, czy na minus, także lecimy. I tak, w tym miesiącu z sieci pobrałem
1251 kWh, do sieci oddałem 32 kWh, no a jeszcze mały magazyn energii wysokonapięciowy i jednak coś tam do sieci ucieka, nie da się wszystkiego zatrzymać, ale to na spokojnie, to nie ginie w netmeteringu. Produkcja 297 kWh z tych dwóch solar trackerów i słuchajcie, tutaj mamy autokonsumpcja, to jest 265 kWh, co nam daje 90% wykorzystania energii słonecznej albo bezpośrednio, albo przepchanej przez magazyny energii. Nadwyżka na grudzień 2252 kWh i obserwując tak przynajmniej rok w tył, bo wcześniej nie miałem auta elektrycznego, powinienem się do tego lutego z tą nadwyżką i jeśli będzie mniej więcej taka zima i taka produkcja jak w tym roku, o że tak powiem ten styczeń, luty, o jak widzicie tutaj, w lutym miałem 702 kWh na plusie, a w styczniu miałem 1356, także no mniej więcej jak się uda, to wszystko się, słuchajcie, ogarnie na zero, a jak nie, no to trzeba będzie delikatnie tam pewnie na mrozy przepalić, ale mi się wydaje, że powinienem się bez problemu wyrobić. Dobra, i zużycie w tym miesiącu to jest 1516 kWh. Domowy prąd użytkowy to jest 806 kWh, w to też wchodzi ładowanie auta elektrycznego, bo to szkoda już rozbijać na drobne naprawdę, bo to jest ładowane i z jednego i z drugiego magazynu, także wykorzystuję ile się tam w miarę na bieżąco da. I tak, pompa ciepła do CW wzięła 40 kWh. Podniosłem sobie troszeczkę temperaturę z 43 na 45 stopni, jednak czasami brakowało, także 40 kWh pompa ciepła do CW wciągnęła. Pralka, suszarka w tym miesiącu, to jest drugi miesiąc monitorowania pralki i suszarki, widziała 68 kWh, także widzicie, tu u mnie nie stygną te urządzenia. I tak, pompa ciepła, powietrze wody 7 kW, 690 kWh zużyła, klimatyzator 3,5 kW zużył 24 kWh i klimatyzator 2,6 kW u dziadka na dole zużył 51 kWh, czyli razem na ogrzewanie w tym miesiącu poszło mi 766 kWh. I tak, dalej, może z tej strony zacznę. Średnia temperatura miesięczna to jest 1,2 na plusie. Średnia prędkość wiatru to jest 4,8 km na godzinę. Tak, 4,8 km na godzinę. I przy tej średniej 1,2 stopnia miesięcznej średnie COP pompy ciepła, w co wchodzą defrosty, pompy obiegowe i wszystko co jest związane z używaniem tej energii, to jest 3,31 COP średni, tak. Także powiem Wam, nie ma źle. Przy kiepska jest ta właśnie pogoda, takie plus minus, bo tutaj jest mnóstwo defrostów, co za chwilę zobaczycie, ile ze zbiornika, znaczy ile może tak pompa ciepła wyprodukowała energii, a ile poszło do domu, ile przepadło z tej energii. A przepadła najwięcej na właśnie defrosty. Dobra, czyli co? Słuchajcie, przeskakujemy do off-gridu. Już w momencie, ja tam muszę też jeszcze przeskoczyć. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu jest. O, jest. Dobra, i jesteśmy tutaj, słuchajcie. Jesteśmy. Także najpierw magazyn energii po kolei. Pierwszy niskonapięciowy. Tutaj obsługuje nam to instalację 2,4 kW i 800 Wp panele. Tutaj macie kierunki świata, 30 kWh pojemność magazynu energii. I tak, energia pobrana z sieci 401, całkowita energia zużyta to jest 510 kWh. Na swoim, no dzięki fotowoltaice właśnie z tych paneli udało się odzyskać tylko 109 kWh. Także udział fotowoltaiki to jest 20, no, fotowoltaiki i magazynów energii, zależy jak to przepuszczone, albo bezpośrednio, albo przez magazyn energii, to jest niestety, ale tylko 21%. Grudnia nie przeskoczymy, tutaj żadnego zdziwienia nie ma. I teraz drugi magazyn, znaczy druga hybrydowa instalacja, czyli tu już mamy dwa solar trackery o łącznej mocy 8,5 kW
I magazyn wysokonapięciowy Sofara, tutaj jest 10 kWh. I tak, energia pobrana z sieci to jest 617 kWh. Cała energia zużyta to jest 842 kWh. I na swoim, że tak powiem, darmowa energia, jak ja tutaj mówię, to jest 225 kWh, czyli to, co się udało uzyskać z paneli, czy bezpośrednio, czy przez magazyn energii. No i tutaj to jest udział 27% z racji tego, że jest większa po prostu instalacja, ale wykorzystywane to było na bieżąco, ile się tylko da. Także przeskakujemy, słuchajcie, dalej. O, i teraz za daleko mi poszło. Auto elektryczne. Użytkowanie auta elektrycznego Renault Kangoo ZE. I tak, w tym miesiącu przejechane zostało prawie 1100 km. Zużyte na to zostało 270. O, ty co mi tutaj uciekasz? Zużyte na to zostało 279 kWh. Średnie zużycie na 100 km to jest 25 kWh, tylko zużycie ładowania, a nie rozładowania baterii, tylko tyle trzeba było wsadzić, 25 kWh na 100 km. Czyli tak na upartego, jakbyście policzyli sobie po złotówce, to macie 25 zł za przejechane 100 km, trzeba byłoby zapłacić tak naprawdę, nie? Jeśli się jeszcze by ładowało w dwutaryfowym systemie, to bez problemu złotówka wyjdzie. Także jak dla mnie to nie ma tragedii. I tak, oszczędność to jest za każdym razem liczona z kilometrów. Ja liczę średnio 7 litrów ropy na 100 km, średnio roczną. W to wchodzi, w te 7 litrów wchodzi też, słuchajcie, jak to mówię, przynajmniej raz na rok przy tych, właśnie 13 000 km wymiana oleju, filtry i inne takie rzeczy. W elektryku takich rzeczy nie trzeba robić. Także średnią takie właśnie 7 na 100 liczę i nikt nie powie, że teraz w zimie nie ma średniej nawet 10 przy jeździe na zimnym silniku, jeszcze przy krótkich odcinkach to powodzenia. Także średnia cena paliwa 6 zł 10 groszy, to wychodzi z wujka, że tak powiem, Google. I ogrzewanie postojowe, tutaj też jest 2 Webasto, które zużyły 11 litrów ropy, także wychodzi średnio około 1 litra na 100 km. Tylko tutaj zużycie ogrzewania to jest takie, że ja rano włączam, zanim gdzieś pojadę, to już się auto nagrzeje, także powiem tak, 20% to jest ogrzewanie postojowe, a później już w trakcie jazdy. No i oczywiście te litry są odliczone od całości tutaj, że tak powiem, wyliczanej do oszczędności, odliczone jest wszystko od tej ceny. Żeby nie było, sam siebie nie mam zamiaru robić w konia. Także jak widzicie, elektryk elegancko w tym roku 5700 na paliwo niewydane. Jak dla mnie, słuchajcie, bardzo dobry wynik. Lecimy, słuchajcie, dalej. Teraz bufor. Rozbieramy bufor na drobne. I tak, grudzień. Czyli tak, pompa ciepła wyprodukowała w grudniu 2287 kWh ciepła. I tak, wsadziła do bufora, czy tak powiem, najprościej. I tak, centralne ogrzewanie z bufora wyciągnęło 2041 kWh. Wężownica ciepłej wody użytkowej wyciągnęła z bufora 90 kWh. Niestety daje nam to, słuchajcie, na minus 156 kWh. Czyli chodzi o to, że suma wyjścia na CO i suma wyjścia CWU jest mniejsza o 156 kWh niż zostało wsadzone. Te 156 kWh ciepła to są straty na defrosty. Mimo że było ze 4 dni takie w miarę słoneczne i kolektory coś tam dopchały, tak jak widzieliście na filmie, jeszcze to jest produkcja, tylko to jest taka stójka na godzinę, czasem 1,5 godziny, jeśli pracuje centralne ogrzewanie. No i dalej powinien się pompa ciepła uruchamia, także to są straty postojowe, nie, bo układ chodzi 24 godziny na dobę, także tutaj nie ma strat postojowej na buforze, a właśnie na te wszystkie w miesiącu defrosty
Także wychodzi, no jakby tak policzył, to 150 to ile? 5 kWh ciepła na defrost, na dobę jakoś tak, nie? Ja tak jak obserwowałem, to jeden defrost to jest około kilowata energii z bufora, ale to jest takie plus minus. I zdarzały się dni, że praktycznie w ogóle tych defrostów nie było, jak było na plusie, a zdarzały się takie dni, że było 16 nawet, także no to ciężko jest naprawdę wyliczyć, dlatego ja łapię tutaj całość tej energii cieplnej, która przepadła. No niestety, przepadła i tyle, i tutaj nie przeskoczymy tego, czy mamy bufor, czy nie mamy bufor. Defrost pompy ciepła wyciąga energię i cieplną, i elektryczną. Jak nie ma bufora, jak nie ma z czego zabrać, to zwykła pompa ciepła włączy grzałki, no i wyciągnie energię elektryczną, no i tyle. To ja wolę wyciągać energię cieplną z bufora, bo później uzupełnię ją odpowiednim COP. A grzałka jedzie COP1 albo 0,8, nie? I tutaj, no niestety. A tutaj, jak widzieliście, średnia była 3,3, także uzupełnianie później tej energii nawet jest, no jest o wiele efektywniejsze, przez to, że też po defroście mamy czysty wymiennik i wszystko fajnie sobie lata. Także słuchajcie, tak to wygląda na miesiąc grudzień. Także grudzień minął, podsumowanie ogarnięte i nie ma źle. Mogłoby być oczywiście lepiej, nie mogło być więcej słońca i mniej za ogrzewanie wydać, ale jak na razie powiem wam, tragedii jakiejś nie ma. Póki jestem w netmeteringu, to jest bardzo dobrze. Zobaczymy co dalej, także tutaj cały czas kombinacje, powiększanie, pomniejszanie. I co, słuchajcie, będzie tak, na pewno będzie podsumowanie roku całościowo, to samo co miesięczne, tylko teraz roku pasuje to podsumować. Będę robił podsumowanie właśnie ogrzewania pompą ciepła na grzejniki i klimatyzatorami, to jak wyszło w tym roku. Sezonowe, ale roczne też już można śmiało policzyć. Podsumowanie auta elektrycznego, jak to wychodzi, bo to już będzie Mitsubishi, też muszę tego zaliczyć, bo to już drugie auto elektryczne, także też muszę taką pomalutku zacząć serię robić przynajmniej raz do roku, żeby to można sobie było na spokojnie poobserwować i dla mnie to też są przydatne liczby. Jak wyszły magazyny energii w tym roku, ile udało mi się dzięki nim zaoszczędzić energii, nie oddać do sieci, nie? Także ile pobrałem, ile jaki jest procent, czy to się opłaca w ogóle mieć magazyn energii i dzięki niemu właśnie tą energię łapać w jedną, w drugą stronę, to też zobaczymy. Koszty magazynów energii są dalej drogie, także to już każdy sobie musi później przeliczyć. Na szczęście lify po 4 już coraz tańsze i ogólnie to tanieje, także idzie na plus. No i tyle, i zobaczymy co dalej. Także na dzisiaj szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej i do następnego.